Znajdujemy się w historycznym Centrum Jurydyki Grzybów, założonej przez Jana Grzybowskiego, starostę warszawskiego w 1650 roku. Jurydyka to było prywatne miasteczko, bardzo częsta rzecz w I Rzeczpospolitej. Takie prywatne miasteczka oblepiały starą Warszawę, która mieściła się w granicach tych dawnych średniowiecznych murów. Miały własne prawo, w związku z tym miały też własne władze miejskie, własne ratusze i taki ratusz też znajdował się na Grzybowie. On jeszcze do połowy XIX wieku stał pośrodku dzisiejszego placu Grzybowskiego. Plac pełnił funkcję targowiska charakterystycznego dla przedmieść. Tu przyjeżdżali chłopi sprzedawać swoje płody rolne, a przy okazji mogli robić zakupy, ponieważ tu już od początku XIX wieku zaczął powstawać handel, m.in. handel żelastwem, starzyzną, który był zdominowany przez ludność żydowską. Warszawa zaczynała się znowu rozwijać gdzieś pod koniec lat 50., na początku lat 60. XIX wieku i ten rozwój znowu został przerwany przez wybuch powstania styczniowego. Ale zanim to powstanie styczniowe wybuchło, to właśnie zaczęła się budowa kościoła Wszystkich Świętych. Świątynia, do dzisiaj największa w Warszawie, świątynia rzymskokatolicka, powstawała do lat 90. XIX wieku. W tym czasie plac z takiego targowiska wiejskiego, brukowanego kocimi łbami, stał się wielkomiejskim skwerem z brukiem, z zielenią. Kościół odegrał dość istotną rolę w czasie II wojny światowej. Znalazł się jesienią 1940 roku na terenie dzielnicy żydowskiej. Służył dla Żydów chrześcijan. Miejscowy proboszcz i księża ratowali Żydów. To się ocenia na ponad 1000 osób, które zostały poprzez kościół tu na Placu Grzybowskim wydostane z getta. Tu się też niektóre osoby ukrywały, w tym Ludwik Hirschfeld, specjalista od grup krwi, znany profesor medycyny. Coś, co jest swoistym fenomenem. Dwie tradycje, które przetrwały w tym miejscu do dzisiaj. Tradycja handlowa, ponieważ handel wyrobami metalowymi od początku XIX wieku do dzisiaj przy Placu Grzybowskim ma miejsce. I druga rzecz, spotkanie Warszawy chrześcijańskiej z żydowską, co już się zaczęło na początku XIX wieku, trwa do dzisiaj.